skąd to się wszystko? Przede wszystkim chciałem podziękować Ewie i Januszowi, że oni po prostu mnie zawiadomili. No, przyjechałem najpierw sam, potem z małżonką, prawda? No, dla mnie to były rzeczy oczywiste, że potem zaprosiłem kolegę Jarka na Bukową Górę, że to jest po prostu zrobione przez człowieka i mamy do czynienia z czymś, co nieważne co osiągniemy, ale musimy to zbadać, bo to jest po prostu najważniejsze. Proszę Państwa, jeszcze na studiach miałem takie dziwne przeświadczenie, bo jak Państwo sobie włączą taką mapkę rozmieszczenia megalitów w Europie, to troszkę się ona zmieniła, ale bardzo niewiele. To megality, czyli duże kamienie, tylko nie precyzujmy tego całkowicie po archeologicznemu, bo wtedy mielibyśmy grobowce tego typu. Nie. Generalnie konstrukcje zbudowane z dużych kamieni, to one się skończą na takiej dziwnej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, prawda? Trochę jest na Pomorzu i tak dalej. Mnie się to, proszę Państwa, w ogóle nie podobało. Uważałem, że jeżeli tak by naprawdę było, to trzeba wyjaśnić, dlaczego tak jest. No dlaczego po tej stronie są rzeki, a po tej stronie nie ma? No to co, jacyś inni ludzie, albo leniwi, albo co? I to tak przez tysiące lat tacy leniwi? Nie, proszę Państwa, dla mnie to jest stan badań i trzeba po prostu tą sprawę jak gdyby zacząć konkretnie badać. Trzeba dać ten impuls i wyjaśnić po prostu tą sytuację, bo ja po prostu w takie dziwne rzeczy nie wierzę i myślę, że coraz więcej ludzi już po prostu w to nie wierzy. Niczym się nie różnimy, ani nie różniliśmy się, czy nasi przodkowie, którzy nawet niekoniecznie cokolwiek wspólnego mają z nami, nie różnili się od innych Europejczyków mieszkających na ziemiach Europy w tamtych czasach, czyli w Polsce tak samo też. I te sprawy mi zawsze chodziły po głowie i w pewnym momencie wyskoczyło takie stanowisko jak Bukowa Góra, które jest czymś kompletnie zdumiewającym i wtedy zrozumiałem, że takich rzeczy może być w Polsce więcej, więc jeżeli mogę tylko pomóc, żeby te sprawy, te badania ruszyły, które przecież nie będą prowadzone przeze mnie, prawda, bo to są zagadnienia dla, myślę, kolejnych pokoleń, prawda, archeologów, no to jestem bardzo szczęśliwy. Dziś jednak jesteśmy już zupełnie w innym miejscu. Minął ponad miesiąc. Właśnie dlatego warto wrócić do tego odkrycia raz jeszcze, już bez pierwszych emocji. Oczywiście Waszą uwagę będzie przyciągał sam Stożek. To nie z osią opowieści, bo to on był kwestią poruszaną najbardziej na tej konferencji. Problem w tym, że skupianie się wyłącznie na Stożku pomija coś, co dzieje się wyżej, poniżej i w okolicy, na samej górze Łyżka. Zaskoczeni? Bo tego nie było w mediach. A bez tego kontekstu obraz odkrycia jest po prostu niepełny. I w tym momencie warto tu dodać jeszcze jedną bardzo istotną rzecz według mnie. Rozmawiałem z odkrywcą jeszcze zanim temat stał się szerzej wreszcie komentowany. I dla mnie wtedy było jasne, że Stożek jest tylko jednym z elementów większej być może całości zagadki, o czym niemal nie mówi się na tej konferencji. I to może być największa porażka przy próbach już pierwszych odpowiedzi i interpretacji. Ale na ten moment w obiegu funkcjonuje już całkowicie inna narracja, bo pojawiły się kanały z większym zasięgiem. Ale to, co prezentują, jest w dużej mierze po prostu bardzo wtórne, czyli bazowanie na pierwszej, większej, szerszej sensacji, bez uwzględnienia kontekstu całej góry Łyżka. Pamiętajcie, że zasięgi nie zmieniają faktów, a te są mocniejsze niż jedna, obecnie najbardziej medialna forma terenu. Dlatego w tym materiale, chociaż głównie będę mówił o Stożku, musimy spojrzeć też na to, co faktycznie mamy i co faktycznie wiemy. Ruszamy dalej. Wracamy teraz do samego Stożka, a konkretnie do pierścieni, które tak wyraźnie się na nim rysują i o których jeden z uznanych specjalistów mówił już na początku konferencji. Według jego interpretacji pierścienie nie są osobnymi obiektami, lecz pewnego rodzaju urobkiem powstałym w wyniku rabunkowych wykopów. Ale co tam było rabowane? Nie wiemy.
I to nie wszystko, bo oprócz pierścieni widoczny jest również prostokątny kształt, zaznaczony tutaj na różowo. I tu pojawia się bardzo ważne pytanie. Czy ów specjalista dostrzegł w tym miejscu osobny obiekt na stożku, czy może fragment większej struktury? Część monumentalnego kompleksu o charakterze najprawdopodobniej kultowym. Problem polega na tym, że badania nie obejmowały właśnie wałów na górze, ani kopców czy kurhanów znajdujących się pod wałem, a także obecnego tam trójkątnego grodziska, co wydaje się chyba podstawowym błędem w przypadku tej góry i może nam dać zupełnie niepełny obraz całości. Ten kontekst został tutaj absolutnie pominięty, ale na szczęście nie zapomniano przynajmniej o murku, do którego jeszcze wrócę później. Tymczasem kolejny ze specjalistów przedstawia inną interpretację. Według niego w tym miejscu istniał wcześniej korytarz, a wykop rabunkowy jedynie go pogłębił. W tym ujęciu pierścienie nie są przypadkowym właśnie urobkiem, lecz jednoznacznym świadectwem, intencjonalnym dziełem wykonanym kiedyś tutaj przez człowieka. Pytanie, kiedy? To jest takie dosyć nietypowe. Tym bardziej, że cały układ struktury geologicznej, w obrębie której znajduje się Góra Łyżka, odbiega od takiego ułożenia, bo jest zorientowana ta struktura północny zachód, południowy wschód. Należy tak domniemywać na podstawie tych wszystkich obserwacji, które wykonaliśmy, że również człowiek tutaj dokonywał jakiegoś przekształcenia. Przede wszystkim ta morfologia wzgórza, która jest taka nietypowa, odbija się wyraźnie od układu innych wzniesień w okolicy. I po drugie bardzo nietypowe ułożenie bloków, brył, formy takie czy elipsoidalne, czy pionowo ustawione duże płyty wskazuje, że trudno jest wyjaśnić takie ułożenie tylko i wyłącznie procesami geologicznymi. Badanie metodą elektrooporową. Co nas tutaj interesuje najbardziej? Cały czas wracamy do tego jednego motywu, tych współśrodkowych kręgów. I kluczowe pytanie brzmi, czy one są czymś obcym, czy zrobione są dokładnie z tego samego materiału, co reszta góry? I co właściwie widzimy? Wartości oporu elektrycznego nie różnią się od tego, co znajduje się poniżej. Innymi słowy, to nie jest coś dosypanego, wstawionego, ani obcego. I na tym etapie możemy powiedzieć jedno. To ten sam materiał skalny. Nic nie wyskakuje jako inne, sztuczne, odmienne. Bloki tworzące te kręgi nie mają żadnych własności elektrycznych, które odróżniałyby je od podłoża. To nie są żadne wstawki, to nie są obce elementy. Zatem sam kolisty kształt struktur nie jest procesem naturalnym. Czego to w sumie dowodzi? No tego, że ludzie tu byli. Ale ponownie powraca pytanie. Kiedy? Kolejnym istotnym punktem wykładu było datowanie metodą optycznie stymulowanej luminescencji, czyli w skrócie OSL. Próbki pobrano ze szczytu korytarza na stożku. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły techniczne, więc wytłumaczę to bardzo prosto. W skrócie, jest to metoda, która pozwala określić, kiedy dany materiał był ostatnio wystawiony na światło słoneczne. Mogą to być na przykład ziarenka piasku, takie jak kwarc. I teraz kluczowa sprawa. Taki kwarc przez cały czas jest bombardowany naturalnym promieniowaniem pochodzącym z Ziemi, z kosmosu. To promieniowanie powoduje gromadzenie energii w strukturze minerału. Najlepsza analogia? Bardzo mała bateria. Światło słoneczne działa jak reset. Rozładowuje ją do zera. Kiedy jednak osad zostaje przysypany ziemią i odcięty od światła, ta bateria zaczyna się ponownie ładować. W laboratorium naukowcy oświetlają taką próbkę, a ona emituje słabe światło. Zatem co więc tak naprawdę mierzy OSL? Nie moment powstania skały, nie moment budowy, tylko i wyłącznie czas. Czas, jaki minął od chwili zakopania danej powierzchni. Zakres pomiarowy tej metody jest naprawdę imponujący. Od kilkudziesięciu lat aż do kilkuset tysięcy lat wstecz, a błąd wynosi zaledwie kilka procent. Zatem mogę powiedzieć tak. OSL to zegar, który zeruje się na Słońcu, tyka pod Ziemią i odczytuje się w laboratorium. No dobrze, to są sprawy techniczne, ale przecież nam chodzi najbardziej o wyniki. I tu sprawa nie jest taka prosta. Bo datowanie wykonane w korytarzu w miejscu domniemanego kultu wykazało ponad 11 tysięcy lat do tyłu. Natomiast murek, o którym mówiłem wam już wcześniej, zaledwie około 3000 lat. Zatem wyniki tych pomiarów nie są jednoznaczne i mogą być problematyczne. Ale pamiętajcie, o czym ja tutaj mówiłem, czy mówię od samego początku. Stożek Łyżka jako duży jeden kompleks kultowy.
Miejscowa legenda głosi, że kiedyś znajdował się tutaj zamek, a cała góra była otoczona murem i stąd też wzięła się kiedyś nazwa zamek. To nazwa tutaj lokalna. Co ciekawe, sam odkrywca już podczas pierwszej mojej rozmowy z nim dopuszczał możliwość, że murek może pochodzić z czasów znacznie bardziej współczesnych, a nie tak dawnych, ale badanie OSL brutalnie potwierdziło coś innego. To jest bardzo stara konstrukcja, na wiele tysięcy lat do tyłu. I ponownie, czy to oznacza, że wiemy już kto i kiedy zbudował ten murek? Oczywiście, że nie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne są klasyczne badania wykopaliskowe i pełnoprawne analizy archeologiczne. I właśnie w tym momencie przechodzimy do, chyba moim zdaniem, najważniejszej części całego filmu, tej relacji z konferencji. Jest to Game Changer, czyli ceramika ze stożka. Materiał ten pozwala wyróżnić tak naprawdę tutaj 3 okresy obecności człowieka, ale żaden z nich nie potwierdza istnienia neolitycznego stanowiska megalitycznego. Najwcześniejsze pojedyncze znaleziska datowane są na około 1900 przed naszą erą i wiązane są z kulturą mierzanowicką. To ślady epizodyczne, nieciągłe, bez kontekstu osadniczego czy jakiegoś monumentalnego. Zdecydowanie najlepiej reprezentowanym okresem natomiast jest epoka brązu, a konkretnie kultura łużycka, datowana od około 1300 roku przed naszą erą. I uwaga, ponownie, tutaj to aż około 60% całego zebranego materiału ceramicznego, najbardziej rozpoznawalnego technologicznie i stylistycznie. Ceramika ta nie wskazuje na neolit, lecz na społeczności epoki brązu. Trzecim, najsłabiej uchwytnym elementem jest kultura puchowska, rozumiana jako późniejsza faza, w której społeczności łużyckie przejmują celtyckie wzorce kulturowe. Jednak w tym przypadku mówimy wyłącznie o wątpliwej hipotezie opartej na znikomej liczbie fragmentów znalezionych na stoku, a nie o jednoznacznym rozpoznaniu. I dzisiaj tak naprawdę i w istocie rzeczy możemy sformułować tylko bardzo ostrożne wnioski. I wszystko wskazuje na epokę brązu, jej przemiany, a nie neolit. Co więcej, materiał ten sugeruje raczej przebieg szlaków, wpływów kulturowych i przejściowy charakter tego miejsca, a nie istnienie monumentalnej, sakralnej architektury z V czy IV tysiąclecia przed naszą erą. I to jest właśnie ten zasadniczy problem narracyjny. W przestrzeni publicznej pojawia się twierdzenie, że mamy do czynienia ze stanowiskiem megalitycznym, a jako argument przywoływane są analogie do Hiszpanii i innych regionów Europy Zachodniej. Padają sformułowania w rodzaju, że tutaj zacytuję, ponad wszelką wątpliwość. Tymczasem jest to manipulacja językowa, nie wyniki badań. Na konferencji i w wypowiedziach specjalistów mówiło się tam co najwyżej o ingerencji ludzkiej w krajobraz, nigdy o jednoznacznie potwierdzonych megalitach. Aby coś takiego stwierdzić, konieczne są regularne wykopaliska archeologiczne, a nie obserwacje powierzchniowe czy interpretacje morfologii terenu. Bardzo łatwo jest coś takiego wywnioskować pochopnie, ale ci, którzy znają pracę archeologów od podstaw, wiedzą, że aby zaakceptować odkrycie, potrzeba znacznie czegoś więcej niż to, co zostało powiedziane na tej konferencji. Co więcej, ceramika jasno dowodzi innego okresu chronologicznego niż neolit megalityczny. Oczywiście pojawia się też argument w postaci krzemiennego grotu, jednak i on tak naprawdę nie rozstrzyga w ogóle niczego. Tego typu zabytki mogą pochodzić z bardzo szerokiego zakresu czasowego, od neolitu aż po epokę brązu, włącznie z kulturą łużycką. Traktowanie go jako dowodu na istnienie neolitycznego sanktuarium jest więc zwykłą nadinterpretacją, nie popartą żadnym konsensusem naukowym, bo właśnie takiego potrzeba, aby powiedzieć, że mamy megality w Małopolsce. Możliwe jest oczywiście istnienie miejsca o funkcji symbolicznej czy rytualnej, ale na tą chwilę nie wiemy kiedy, przez kogo i w jakiej formie było ono użytkowane. W Europie istniało zjawisko określane jako europejska tradycja megalityczna, ale była to wspólnota idei i praktyk rytualnych, a nie jedna kultura, jeden lud czy jedna cywilizacja. Megality w Hiszpanii i Brytanii, na Wyspach Brytyjskich czy w Skandynawii powstały głównie w V-IV tysiącleciu przed naszą erą w ramach lokalnych społeczności neolitycznych, które różniły się genetycznie, technologicznie i kulturowo. W
Polsce megality występują na północy i w centrum kraju, głównie na Kujawach i Pomorzu i są związane z kulturą pucharów lejkowatych, datowaną, żeby wam przypomnieć, na okres 3600 do 2800 przed naszą erą. A tu na stożku mamy ceramikę, póki co przynajmniej, najdalej na okres 1900 przed naszą erą. Dodatkowo to, co mamy w Polsce na północy, czyli długie grobowce ziemno-kamienne, nie mają nic wspólnego z klasycznymi dolmenami iberyjskimi. W Małopolsce absolutnie nie ma zatem potwierdzonych neolitycznych megalitów, a obiekty takie jak stożek na Górze Łyżka pozostają wciąż bardzo dyskusyjne, bez jednoznacznego datowania i bez kontekstu kulturowego typowego dla megalitów, który by rozstrzygnął tę kwestię ostatecznie. Podobieństwo konstrukcji kamiennych w różnych częściach Europy wynika więc z rozprzestrzeniania się pewnej idei, nie z istnienia jednej megalitycznej cywilizacji. Dokładnie tak samo jak fakt, że różne kultury budowały przecież i piramidy. To nie oznacza wcale istnienia jednej globalnej kultury piramid. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to ciężar dowodu spoczywa na nim. A myślę, że na dziś taki dowód nie istnieje. Kończąc ten odcinek, w następnym właśnie przedstawię wam ten problem dużo bliżej, ponieważ przeniesiemy się na Pomorze, gdzie przedstawię wam faktyczny stan tego, czym jest neolit i czym były te grobowce megalityczne. A dzisiaj żegnam się już z wami i co jeszcze mógłbym na koniec powiedzieć w kwestii stożku na Łyżce? Po prostu musimy poczekać na wyniki badań naukowych.